dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja dzisiaj oczywiście na roboczo, jak zwykle, witam Was z Wind Parku. Początek dzisiejszego wideo jest sponsorowany przez markę Colgate, która w ostatnim czasie wypuściła świetną kampanię, w której przypomina nam wszystkim o tym, że potrzeba ogromnej odwagi, żeby każdego dnia z uśmiechem na twarzy stawiać czoła przeciwnościom losu, walce o swoje marzenia i często niesprawiedliwej rzeczywistości. Ja, jak wiecie, też musiałam stoczyć bój o to, by spełnić swoje wielkie marzenie i zostać kierowcą zawodowym. W 2011 roku byłam jeszcze nauczycielką i pracowałam w szkole, gdy mówiłam, że chciałabym jeździć takimi wielkimi ciężarówkami, to raczej wszyscy mnie wyśmiewali, co tej babie do głowy uderzyło, ma dobrą państwową pracę, a gdzie jej tam na tirach trzeba, jak ona sobie koło zmieni, jak kapcia złapie i w ogóle. Ale powoli zrobiłam prawko. Później z kolei przyszedł ten etap szukania pracy. Też było strasznie ciężko, bo nikt w tamtym czasie nie traktował poważnie kobiety jako kandydata na dobrego kierowcę zawodowego. Więc też przeszło pół roku zajęło mi znalezienie swojej pierwszej pracy, ale w końcu się udało. Nie było łatwo, musiałam się wszystkiego nauczyć, musiałam nauczyć się żyć sama ze sobą, codziennie w innym miejscu, spać w ciężarówce, żyć w ciężarówce, z czasem nauczyć się gotować w ciężarówce i funkcjonować po prostu w trasie, codziennie w innym miejscu. Ale spoko, widzicie, poradziłam sobie. Później z kolei zaczęłam pracować na gabarytach. No i znowu wszystko od nowa, wszystkiego musiałam się uczyć. Moja codzienność składała się przede wszystkim z popełniania błędów i uczenia się. Nauka, jeszcze raz nauka. Wszystko to, czego nauczyłam się wcześniej, jeżdżąc na zwykłych zestawach, tak naprawdę mi przeszkadzało, bo technika prowadzenia takiego ogromnego pojazdu jest zupełnie różna i musiałam powoli wypleniać ze swojej głowy te wszystkie nawyki, które miałam z ciężarówek. Też nieraz mi było ciężko, jak koledzy się naśmiewali ze mnie, że jestem blond sierota albo środka Marysia, jak kolejny raz nie mogłam ogarnąć cofania albo w ogóle czegoś tam skomplikowanego. Ale widzicie, z czasem wszystko się udało. Każdy z nas ma do przejścia swoją drogę w życiu i zazwyczaj nie jest ona usłana różami, ale już jest dobrze, jak nie jest ciernista. I tutaj jest właśnie bardzo ważne to, co mówi Colgate w swojej kampanii. Każdy z nas zasługuje na taką przyszłość, że jak sobie tylko o niej myślimy, to pojawia się uśmiech na naszej twarzy. Trzeba marzyć, trzeba walczyć o swoje marzenia, trzeba wziąć swoje życie w swoje ręce, odpowiedzialność za nie i próbować dążyć do celu. Z tymi marzeniami to jest zazwyczaj tak, że sami nie wiemy, jak je spełnić. Marzymy, ale one się wydają być takie odległe i w ogóle takie trochę trudne do spełnienia i nierealne do spełnienia, niemożliwe do spełnienia, ale po prostu trzeba zacząć od pierwszego kroku. Pierwszy mały krok, później drugi krok, później kompletnie nie wiemy, w którym kierunku pójść, ale po jakimś czasie troszeczkę się mgła rozchodzi i wtedy widać, gdzie postawić ten trzeci krok i później tak cały czas do przodu. No i nie ma się co przejmować jakimiś takimi marudami, co to mi na przykład w moim przypadku mówią, że ja nie jestem prawdziwym kierowcą. Jeżdżę takim czymś, ale nie jestem prawdziwym kierowcą. Pamiętajcie o tym, ja nie jestem prawdziwym kierowcą. Albo, że chłopaki za mnie manewrują, cofają, jeżdżą, rozpinają łańcuchy, wszystko robią i w ogóle. Pamiętajcie o tym. Najważniejsze jest to, żebyście to wy mieli uśmiech na twarzy każdego dnia. Nigdy nie będzie łatwo w 100%. Widzicie, ja już tyle lat pracuję w transporcie i zawsze się coś zdarzy, nie? Dzisiaj się na przykład zdarzyło tak, że przyjechał jakiś kierownik na budowie, jak jedliśmy śniadanie z chłopakami i im powiedział, że jak chcą sobie jakieś panie tak prywatne brać, to może lepiej je do spa wysłać, a nie tutaj na budowie. Tylko że to było bardzo niemiłe i szowinistyczne, że ja jestem panią do towarzystwa niby, nie? Więc to się zdarza i co? Co można na takie coś powiedzieć? No tylko się uśmiechnąć i wziąć to śmiechem. Także nie dajcie sobie zbić waszego uśmiechu z twarzy na co dzień. No i walczcie o swoje. A ja? Co? Biorę się do roboty!
zaczynamy rozładunek. Właściwie to pierwsze trzeba wcofać 1,5 kilometra pod ten rozładunek. Coś wam pokażę jeszcze. Patrzcie. Jesteśmy na wzniesieniu. Jak mała jest odległość między ziemią a moją naczepą. Normalnie to jest na wysokości tak około 4 metrów. A teraz sobie mogę, patrzcie, iść i ręką dotykać. Nie dotykam, bo jest brudne. Ale patrzcie tu. Ale dobra, idę po kask. O, tutaj Dakar. Ciężarówka dakarowska. To trochę wygląda, co nie? No to cofanko. Dobra, gotowa jestem. Tutaj jest akurat dosyć wąsko, więc nie ma tu szaleć. Trzeba sobie dawać czas na reakcję, w razie czego. Chociaż to jest proste cofanie, więc nie Idziemy i wolna śmiało. w sensie chodzi ci o to, żeby szybciej? No w sensie, że no możesz jechać, wszystko okej jest. Śmiało. Wczoraj tak ładnie cofałaś, a teraz się wleciemy. Nie chciałam sobie kurzyć, bo to dzisiaj kurz na mnie pójdzie. A widzisz, egoistka. O mnie ty się wczoraj nie martwiłaś. Dobra, idziemy. Raz do prawej ją weź. Dobra, idziemy. Raz do prawej. To jest tak. Dawaj do rady. Idziemy. Im więcej ja widzę, tym mniej ma pilot roboty. Gdzie nie dużo widzę, więc zaraz się zagadam i zjadę ciągnikiem. To jest tak, że jakoś z automatu, Dobra, idziemy. jakoś tak z automatu się podąża za naczepą, nie? Jakoś tak się dąży do tego, żeby ta naczepa, ciągnik szedł prosto za naczepą. Wtedy normalnie Do lewej raz. sekund 5 jak jest się w rowie. Do lewej będziesz miała na gardce taką tabliczkę po prawej. Widzisz ją? Gdzie? Jedziesz od razu do weźmie. Wiesz, ja tak teraz idzie. Wróciłam do góry nogami, bo jedziemy do tyłu. Będę musieć procesować. Gdy lewa to prawa do tyłu, a prawa to lewa do tyłu. Tak, prawa do przodu, to lewa do tyłu, lewa do przodu, to prawa do tyłu. Wystarczy tyle, to się nie jest
dobra, nic tam więcej ciekawego nie było z tego cofania. W tym cofaniu to tak mało widzieliście, także dziękuję za uwagę. Ja już jestem rozładowana, czekam na to, żeby wjechał inny zestaw z rurą, właśnie ten z inną częścią, bo inaczej się nie miniemy w drodze. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia kolejnym razem. Cześć! No i tutaj o zachodzie słońca kończę w Gdyni dzień. To był długi dzień, teraz chętnie coś zjem, umyję się, jak się ściemni to się wykąpię i pójdę spać.